Dzień dobry, jestem trochę cieplej ubrany, bo jest 12 stopni, a to dlatego, że przyjechaliśmy na północ Wietnamu do słynnej miejscowości Sapa. Nie będę Wam teraz opowiadał, co tu można zobaczyć, bo zaraz zobaczymy to razem. Położone na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza Sapa różni się od pozostałych części Wietnamu właściwie wszystkim. Prowincjonalne miasteczko ma zaledwie 6000 mieszkańców, ale to, co od razu czuć, to lepsze górskie powietrze, spokój i krajobrazy zapierające dech. I już mogę powiedzieć, że jesteśmy wielkimi szczęściarzami, bo wybraliśmy się na trekking, a wybraliśmy się dlatego, że jest przepiękna pogoda, a słyszeliśmy o Sapa bardzo różne informacje, że najczęściej właśnie tutaj albo pada, albo są mgły i po prostu te trekkingi nie wychodzą, czasami trzeba używać gumaczków. A my poszliśmy na taki indywidualny trekking z Mamamoo, którą poznaliśmy na ulicy, zaczęliśmy rozmawiać i zaskoczyło, okazało się, że jest bardzo fajną osobą, a ja już nie będę Wam nawijał, tylko zobaczcie sami, jak tu jest pięknie. First trekking in the natural mountain video for you, after my house, eat lunch and happy water. Oh, perfect. This is good information. Yes. Ten trekking z Mamamoo to jest najlepsze przeżycie do tej pory w Wietnamie. Widoki są obłędne. Ona jest ciekawym człowiekiem. Ciekawe rzeczy opowiada. I learn English from the tours. First time I start to Sapa and then I start to make all the same stuff, show my by hand, and then I bring all to the city center. And then I follow on the tour from walking around the city, and then I learn the English. I practice the English. I never been to school all my life, so I cannot read nor write. And now I speak better English. I think I can make the trekking and homestay like this. Around Sapa here, we have like 5 different tribes, 5 different languages. We are Black Mon, the other tribe is Bright Zao, the other tribe Zai, the other tribe is Thai, the other tribe is Safo, the other tribe is Vietnamese. So we are like 5 different ethnies from Lebanon and Sapa here, and the 5 is different language. The language completely very different, so we do not understand each other, but we speaking Vietnamese language for each other. If who speak English, we speak English for each other, my girlfriend. If who doesn't speak English, then we have to speak Vietnamese for each other. Your dress is It's Black Mon dress. Black Mon dress. Yeah, this is I make it. Mhm. Yeah. This is just for tourists? No, for traditional, for the culture. W Sapa dominują niewielkie domki przyklejone do wzgórz. Do miasta ściągają codziennie przedstawiciele grup etnicznych, by sprzedać swoje produkty, zrobić zakupy lub zabrać na trekking turystów, podczas których można w górach spotkać na przykład spokojnie pasące się bawoły. Ale tym, co szczególnie nas zachwyca i z czego słynie Sapa, to kaskadowe tarasy ryżowe. Co prawda uprawa i zbiory trwają od maja do września, ale w listopadzie, gdy byliśmy, nadal wyglądają zachwycająco. Nasza przewodniczka, która nazywa się Mamamoo, należy do najliczniejszej grupy etnicznej okolic Sapa, czyli Czarnych Hmongów. The blue one, the small blue one, this one. This is my house. Ubrania Hmongów są barwione naturalnym indygo, pozyskiwanym z tych roślin, które można znaleźć wokół każdego z domów Czarnych Hmongów.
cholernie zmęczeni. Zakończyliśmy trekking w domu Mamamu i czekamy w tej chwili na pyszności. Będą spring rollsy sparzone w głębokim oleju, nie? Plus pewnie jakaś niespodzianka i plus obiecane przez Mamamu, więc czekamy na to obiecane. Tutaj jest jakieś mięsko z warzywami, tutaj też jest wieprzowina, fasolka, tofu i tam jeszcze raz sejmonki oczywiście. Tak sobie siedzimy, jemy i gadamy i przy okazji dowiadujemy się, że wszystko co na tym stole to jest właściwie lokalne. Ryż jest z własnej tej plantacji ryżu, świnka jest lokalna ze wsi i podobnie kurczaki nie z jakichś wielkich farm i to od razu absolutnie inaczej smakuje. Proste jedzenie, ale jest tak smaczne, cieszy. Chciałabyś coś dodać, Doris? Patrzysz na mnie? Nie, bo ja ledwo żyję i warto było iść tyle kilometrów właśnie dla tego jedzenia. Pysznie jestem najedzona. Potwierdzam. Rewelacja. Obiecane, niekłamane. Happy birthday. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają mieszkanka u Mamamu. Jak ktoś świnszuje, to można w hamaczku. If you want to go upstairs, you can go upstairs. I go to the door, you can open the door, you can see the view. It's amazing. Okej, następne. Warunki może spartańskie, może nie spartańskie, jest łóżeczko, jest czysto, ale miejscówka jest absolutnie sztos, wychodzi się i jest taki widok. I co Wy na to? Z takim widokiem mieszkać to naprawdę za takie pieniądze, $50 za 2 dni trekkingu, spanie i jedzenie. Myślę, że można spróbować. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to był przepiękny dzień, ten trekking z Mamamu. Był błędny, później możliwość posiedzenia z nią, porozmawiania, spróbowania jej kuchni, porozmawiania o zwyczajach Hmongów. Takie chwile są bezcenne i po to warto podróżować. Polecamy Wam trekking w okolicach Sapa. Jeżeli będziecie mieli ochotę skorzystać z kontaktu, to zróbcie go z Mamamu. A zatrzymaliśmy się w Sapa w Megaview Homestay z pięknym widokiem. Mieliśmy w ogóle wielkiego farta, ponieważ polowaliśmy na ten hotel od dłuższego czasu i nie było miejsc. I nagle, właściwie dzień przed naszym przyjazdem, ktoś zrezygnował, zwolniło się miejsce. No i natychmiast wykorzystaliśmy tę sytuację. A najlepsze po trekkingu jest na koniec miejsce, gdzie będziemy spali, gdzie się zatrzymaliśmy w Sapa. I taki widok. Najlepsze po trekkingu to masaże, które kosztują $5 za pół godziny, połowę taniej niż w Hanoi czy Hoi An. A to jest market mięsny. Podejdziemy chyba zobaczyć z bliska, jak to wygląda. W Sapa gorąco polecamy Wam wejść na taki lokalny ryneczek na dole. Ja szczególnie polecam, bo już sobie No właśnie zakupiłam. chciałem o tym powiedzieć, że tak wygląda szczęście po wyjściu na ten lokalny ryneczek. Jest tu rękodzieło bardzo piękne. To jest kolejna akurat torebka. robione przez Hmongów, nie? Tak. O ile dobrze pamiętam. Tak, ale możecie znaleźć też pracę różnych innych grup etnicznych, które tutaj są w okolicy. A tam dalej jest mięsny i niestety też tam sprzedają mięso z psa. Wszystko tam możecie zobaczyć. Tak, dlatego warto tutaj wejść.
Weszliśmy do takiego centrum handlowego, nie wiem jak to nazwać, chyba tak ta nazwa najlepiej to oddaje. W Sapa na dole jest chińszczyzna, na górze właśnie teraz wchodzimy, są produkty lokalne, a jeszcze pokażemy Wam food court. Hello, okay, later. Na górze są stoiska chmongów i można tu znaleźć dywaniki, kapy na łóżka, torebki, cokolwiek człowiek wymarzy. Najcenniejsze jest to, że to wszystko ręczna robota, poczynając od włókien po wykonanie. Jakby ktoś miał wątpliwość, to jest cytryna. W ogóle niesamowicie wygląda. I tak powstają stoiski. Zrobiliśmy sobie takie małe wyzwanie, żeby spróbować zupy pho w różnych miejscach. I jesteśmy w tej chwili przy ulicy 32 Hudson. Nie wiem, tak czytam po polsku. Pewnie Wietnamczykom by uszy pękły. Natomiast tutaj zupa pho jest bardzo fajna. Idziemy dalej i damy znać, jak te inne zupki smakowały. Ciasteczka z kaszkadu. Ciasteczka Ban Hat De to popularna przekąska, którą spotkaliśmy jedynie w Sapa. Są robione z ciasta ryżowego, które wypełniane jest pieczonymi i mielonymi kasztanami. Całość posypuje się sezamem. Ciasteczka są później smażone na oleju. Można je spotkać na każdej ulicy albo w sklepie, kupić też w pudełkach do domu. W trakcie naszej podróży po Wietnamie pojawia się coraz więcej wątków, coraz więcej spostrzeżeń. Jednym z nich jest kwestia takiej dbałości o siebie, higieny i też kwestia pieniędzy. Ja tutaj widzę tylko jednego eksperta, oczywiście Doris, i oto pojawia się ona, cała na biało. Tak, to zwróciło moją dużą uwagę. Słuchajcie, że bardzo często proponują nam tutaj prysznic. Nie dlatego, że jesteśmy jacyś niedomyci, ale po całym dniu w mieście wracamy odebrać swój bagaż, idziemy na nocny autobus i pani w recepcji proponuje nam ręczniki, prysznic i to samo jak przyjechaliśmy tutaj do Sapa nocnym autobusem, rano pojawiliśmy się w hotelu, nasz pokój był jeszcze nie gotowy, ale pan z recepcji już zaproponował nam ręczniki i prysznic, także to jest w ogóle absolutnie genialne. Pierwszy raz w zasadzie się spotykamy w podróży, Tak. żeby tak bardzo zwracać. Od razu człowiek się czuje lepiej, no umówmy tak, się. dokładnie. Po podróży, po prysznicu można pójść po prostu gdzieś tak jak my. Poszliśmy na trekking. Ale o kremiku dla mnie to zapomniałaś. Dlatego jesteś taki spalony, Dlatego ale jestem ja taki też spalony, pierwszy raz, słuchajcie. Ale to jest zawsze w podróży, że skleroza, pierwszy dzień jesteśmy spaleni, a później już Dzisiaj pamiętamy. gęba czerwona i dekoldy, ale dlatego dzisiaj siedzimy trochę w cieniu i tak będziemy opłotkami przemykali po różnych miejscach jeszcze w Sapa.
koniec przygody w Sapa, jeżeli chcecie siąść w jakimś naprawdę ładnym miejscu z pięknym widokiem, trochę fancy, to siądźcie w Skyview restaurant i o godzinie tak koło 16, my właśnie o tej porze jesteśmy, w listopadzie, powolutku zachodzi słońce za Fancy Pan, a tutaj już ktoś czeka Na zachód słońca. Na ten zachód słońca, tak. I na mojito. Słońce. I na mojito, tak, żeby pięknie zakończyć ten pobyt w Sapa. Fancy Pan to najwyższy szczyt Wietnamu i całych Indochin. Ma wysokość 3143 metrów. Ktoś powie, dlaczego tam nie weszliście? Odpowiadamy, bo wjeżdża tam kolejka, są tłumy i jest jakoś tak mało kameralnie. Bardziej ceniliśmy sobie trekking z Mamamoo i odpoczynek z widokiem na słońce zachodzące nad Fancy Pan. Czyż nie wygląda przepięknie? I podziwiając ten widok zapraszamy, by zostawić suba na kanale i lajka pod tym filmem. Napisz też, czy Ci się podobało, a jeśli tak, to co? Dzięki. To jest taki zwyczaj, że ściąga się buty, żeby tylko w samych skarpetkach wejść, nie roznosić brudów i to jest bardzo mądre. Kochani, żegnamy się z Sapą, pakujemy się do śpiulkolotu, do śpiulkobusu i jedziemy na lotnisko koło Hanoi, żeby przemieścić się już samolotem do Hoi An. Zobaczcie, tym razem mamy naprawdę luksus pierwsza klasa. Też mieliśmy fajnie, ale teraz Wtedy mamy byliśmy jeszcze w takiej lepiej. jednej z tej we dwójkę, a teraz jesteśmy pojedynczo zupełnie na legalu. Znalazłaś miejsce, gdzie stópkę postawić? Dobra, już mam. Pakowałam się. No dobra, pokaż jak królowa teraz będzie jechać. Czekajcie, tak będę leżeć. O matko. Zobaczcie jak tu w detalach wygląda to miejsce, gdzie się śpi. Tu jest ładowanie. To przyznam szczerze nie wiem, później rozkminię. Jest roletka, żeby zasłonić sobie okno. Jest lampeczka, żeby poczytać. I jest woda w zestawie. O, i odkryłem jeszcze jest drugie ładowanie. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A, tu jest jeszcze telewizor. Jest taki wieszak do powieszenia. Powiem Wam, że ja jestem w szoku, jaki tu jest wypas w tych autobusach. No naprawdę trzeba do PKS-u wysłać.